Siema, dzisiaj coś wyjątkowego. Nie statek, nie baza, nawet nie kuchnia Vadera, tylko po prostu korytarz. Tak jest, cały zestaw Lego poświęcony białemu korytarzowi, w którym rebelianci dostali łomot życia. I to jest właśnie Tantive 4. Czyli po naszemu, rebelianci misja nieudana w 5 sekund. Piękna scena. Jedna z moich ulubionych. No oczywiście, że twoja ulubiona, w końcu byłeś tam jedynym, któremu się udało. No ale dobra, nie przedłużajmy. Odpalamy speed build, bo przecież korytarz sam się nie ułoży. Zaczynamy od tego, co w każdym mieszkaniu najważniejsze. Od podłogi. Bo nawet rebelianci musieli mieć gdzie dostać łomot. Na razie wygląda to jak parking w szarości, ale spokojnie. Każdy wielki dramat zaczyna się od pustej sceny. Niby proste, a człowiek patrzy i tak czuje się jak księgowy sortujący faktury w Excelu. Podłoga jest zrobiona z samych odcieni szarości. Czyli dokładnie tak jak morale rebelii po spotkaniu z Imperium. Niektórzy powiedzą, że to nudne. Ja wolę elegancja w stylu biuro w statku kosmicznym. To klasyka Star Wars. Zero dywanu, żadnych obrazków, tylko metal, blacha i echo kroków szturmowców. Takie wnętrza mówią jedno. Tu nie ma miejsca na komfort. Tu się ginie z godnością. Patrzysz na to i myślisz, to tylko prostokąt z płytek, ale nie! To scena otwierająca sagę. To miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. I skończyło dla połowy załogi. Powinieneś użyć szturmowców do pomocy. W sumie szturmowcy i podłoga mają ze sobą wiele wspólnego. Zwłaszcza jeśli chodzi o strzelanie w nią. No dobra, czas postawić trochę ścian. Bo bez ścian to nie statek kosmiczny, tylko plan filmowy z budżetem w kartonie. Na razie wygląda to jak wnętrze imperialnego biura rachunkowego. Wszędzie biel, szarość i zero życia. Ale nie daj się zwieść. Tu za chwilę będą strzały, dym i ktoś się potknie o własny blaster. Projektanci Tantive 4 znali się na minimalizmie. Wnętrze w stylu skandynawska rebelia. Jasne panele, czarne akcenty i ta cudowna przestrzeń. Taka, w której nie ma prywatności. Bo drzwi to właściwie tylko sugestia. A im dalej, tym bardziej czuję, że z tych klocków wyłania się coś kultowego. Ten korytarz, w którym biedni rebelianci próbowali zatrzymać faceta w czerni. Spoiler, nie poszło im najlepiej. W pewnym momencie łapiesz się na tym, że to już nie jest zabawa. To rekonstrukcja historyczna z plastiku. I nagle ten biały korytarz ma w sobie więcej emocji niż niejeden film. Ściany stoją, wszystko na swoim miejscu. Korytarz nabiera kształtu. Światło odbija się od paneli, a ty już wiesz, że to nie będzie zwykły speed build. To przygotowanie do najbardziej nieudanej obrony w historii rebelii. Patrzysz na to i masz wrażenie, że wszystko niby tam jest, gdzie powinno. Ale coś w tej konstrukcji jednak woła o komentarz. Ta budowa wygląda jak twoje życie. Chaos i przypadkowość. A twoje? Ciemność, peleryna i zero planu na przyszłość. To nie brak planu. To strategia. Strategia. Spalić wszystko, a potem powiedzieć, że tak miało być. No i czas na wielki finał. Pojawiają się drzwi, a razem z nimi pytanie. Czy to wyjście z korytarza, czy może wejście do Narni w wersji rebelianckiej? Kolorowe, błyszczące, aż człowiek się zastanawia, kto to projektował. Architekt czy uczeń plastyka po nieprzespanej nocy? Galaktyczne standardy. Całość zaczyna wyglądać jak miejsce, w którym na pewno nie chciałbyś być w poniedziałek rano. Ściany już stoją, światło odbija się od białych paneli, a atmosfera mówi jedno. Tu za chwilę ktoś straci nadzieję i zęby. I to jest właśnie magia Lego. Niby prosty korytarz, a czujesz napięcie jak w finale filmu. Imponujące. Bardzo imponujące. Wreszcie coś pozytywnego od ciebie. Na scenę wchodzą bohaterowie. 3 rebeliantów. Każdy z miną w stylu może się uda. Tacy, co wiedzą, że szanse są marne, ale przynajmniej fryzura się trzyma. Po drugiej stronie 2 szturmowców. Ci mają zupełnie inne nastawienie. Na pewno się uda. I wreszcie on, Lord Vader. Czarny, błyszczący, dumny jak nowy ekspres do kawy w biurze Imperium. Stoi na środku, jakby właśnie dostał podwyżkę od samego Palpatina. I zaraz miał wygłosić motywacyjny wykład o produktywności przez strach. Najlepsza figurka w zestawie. Tu nie ma co dyskutować. Nawet jak stoisz, to wyglądasz, jakbyś planował, jak zniszczyć komuś dzień. Cały Tantive 4, powoli obracający się na podstawce, jakby właśnie wygrał konkurs piękności wśród korytarzy kosmicznych. Każdy detal błyszczy, wszystko równo, prosto i czysto, ale jeszcze tylko przez chwilę. Bo jak znam życie za minutę, porządek zmieni się w rebelię, dym i krzyki o medyka z klocków.
Z tej strony elegancja, z tamtej techniczna perfekcja. A w środku tyle białych ścian, że wygląda jak galaktyczna wersja kliniki estetycznej. No dobra, czas na gwóźdź programu. Drzwi otwierają się z gracją i bum! Vader wchodzi. Nie potrzebuje zaproszenia ani karty dostępu. Wystarczy spojrzenie i już wiadomo, że zaraz komuś się skończy abonament na tlen. Mechanizm prosty, ale genialny. Trochę jak safe, trochę jak lodówka. Tyle, że po otwarciu nie ma jedzenia, a jest tylko mroczna strona mocy. I są też dźwignie. Przekręcasz i rebeliant leży jak po spotkaniu z rzeczywistością albo po dostaniu wypłaty. Całość wygląda świetnie. Rebelianci gotowi na cud, szturmowcy gotowi na pomyłkę. A po środku on, Lord Vader. Błyszczący, spokojny, pewny siebie jak Lego, które właśnie dostało licencję na wieczność. I powiedzmy sobie szczerze, jeśli to nie jest najładniejszy korytarz, w jaki można dostać łomot, to ja już nie wiem co jest. A na koniec specjalny gość. Klon 501 Legionu. W scenie z Nowej Nadziei nie występuje, ale kto by się tam przejmował kanonem, nie? Lego stwierdziło, dajmy klona, wszyscy lubią klony. I w sumie mają rację. No i to by było na tyle. Korytarz gotowy, rebelia przegrana, a Vader zadowolony, czyli dzień jak co dzień. Powiem wam, zestaw świetny na półkę. Wygląda naprawdę elegancko, ma klimat i daje tą frajdę zbudowania czegoś takiego kultowego. Prosty i satysfakcjonujący. Jak kisiel z torebki, tylko że z klocków. Nie lekceważ mocy korytarza. No dobra, wystarczy już. No ale dobra, Vader. Dzięki za gościnę. Zawsze chętnie wracam. Na miejsce zbrodni. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę, suba oraz napiszcie w komentarzu, czy podobał wam się mój film. Niech komentarze płyną. Jak fala rebelii. Tak jest, Lordzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.